Ten odcinek Małej Wielkiej Firmy nagrywam w lipcu. Lipiec, czas wakacji, urlopów, czas, kiedy teoretycznie odpoczywamy. Teoretycznie, bo kiedy nasz mózg nie zajmuje się takimi zwykłymi, rutynowymi, codziennymi zadaniami, to może nam zrobić całkiem przyjemną niespodziankę i na przykład wpaść na nowy pomysł na biznes. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku 327. Od tego odcinka Mała Wielka Firma przechodzi w tryb wakacyjny. Co to oznacza? Oznacza to, że nowe odcinki będą pojawiać się co 2 tygodnie i będę przypominał w nich najciekawsze fragmenty rozmów z innych, wcześniejszych odcinków. Często są to fragmenty czy rozmowy sprzed kilku lat, więc jest spora szansa, że jeszcze ich nie słyszałeś, a nawet jeżeli to teraz jesteś w innym momencie niż wtedy, więc bardzo możliwe, że wyłapiesz z tych rozmów coś innego, co Cię zainteresuje. Jeszcze jedna sprawa, w tych odcinkach nie będzie nowych recenzji książek, nowe recenzje wrócą po wakacjach. Latem w czasie urlopu odrywamy się od codziennej rutyny, a to oznacza, że nasz mózg działa w trochę innym trybie. Jedziemy w nieznane miejsca, spotykamy innych ludzi, widzimy coś nowego, co nas inspiruje i wszystkie te doświadczenia powodują, że stajemy się bardziej kreatywni. W tym odcinku też możesz przenieść się w różne miejsca i poznać kilka ciekawych osób. Zebrałem w nim historie, w których przedsiębiorcy opowiadają o tym, jak weszli na swoją biznesową drogę i liczę na to, że te przykłady Cię zainspirują. Na początek Ilona Niebał. Ilona jest z wykształcenia doktorem nauk humanistycznych i, co tu dużo mówić, kiedy ostatnio sprawdzałem na liście najbardziej rozchwytywanych zawodów, to akurat doktora nauk humanistycznych tam nie było. Natomiast Ilona z powodzeniem już od ładnych paru lat prowadzi własną działalność jako stylistka. Jak do tego doszło? Posłuchaj. Był taki moment, że miałam problem z pracą. Wtedy przypadkiem, pierwszy przypadek, spotkałam znajomą, która mi powiedziała o kursie dla kobiet chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Aha. Kurs miał trwać 2 tygodnie, można było po nim dostać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ja nie myślałam wtedy o działalności gospodarczej, ale pomyślałam, dobrze, pójdę na ten kurs. W sumie czegoś się dowiem. Tak, takie było moje podejście. Jedyny warunek wtedy to było skończone 30 lat i płeć kobieta. Oba spełniałam. Okej. Tak, była to propozycja skierowana wyłącznie do kobiet. Skorzystałam z tego kursu. I kolejny przypadek decydujący o tym zawodzie wydarzył się podczas kursu. Na kursie było kilkanaście kobiet. Pierwsza część kursu koncentrowała się na działalności gospodarczej, sposobie prowadzenia firmy, różnych aspektach związanych z działalnością gospodarczą. Natomiast druga część kursu dotyczyła wizerunku kobiety w biznesie. Aha. I również aspektów komunikacyjnych, marketingu itd. I tak się stało, że osoba, która miała prowadzić część związaną z wizerunkiem, niestety się rozchorowała i nie przyszła. I wtedy pani, która odpowiadała za całość kursu, powiedziała, no dziewczyny, będziemy musiały sobie doradzać same. I jakoś tak się stało, że trochę ten proces samodzielnego doradzania w tej kilkunastoosobowej grupie, muszę powiedzieć, został zdominowany przeze mnie. Mało tego, kurs trwał 2 tygodnie i kobiety, które były na tym kursie, zaczęły się stosować do moich wskazówek, czyli jak powiedziałam, bardziej odsłoń nogi, podkreśl biust, inne bluzki używaj do tego, żeby odciągnąć uwagę od brzucha, to one zaczęły się do tego stosować i jedna z nich powiedziała, sąsiad wyszedł z domu, mieszka obok, powiedział, ale pani schudła, a ja przecież w ogóle nie schudłam. Aha. I te kobiety były takimi, już tych kobiet było właśnie kilkanaście, one mnie przekonywały do tego, ale to taką zrób działalność, tym powinnaś się zajmować. Tak
taką działalność otwórz. No ale jaką? No doradzanie, jak mamy wyglądać. A było wtedy coś takiego w ogóle jak styliści? No bo teraz wtedy były programy telewizyjne na ten temat, czyli na przykład już takie trochę legendarne Trini i Suzana. Wtedy właśnie w kobiecym kanale telewizji ten program był dość popularny. Wiele kobiet kojarzyło ten zawód właśnie z telewizji. Wiadomo też było, że są styliści, ale są to styliści zajmujący się głównie gwiazdami. Dorota Williams w Tańcu z Gwiazdami ubiera gwiazdy, żeby zatańczyły rumba. Bądź też pracujący jednak w Warszawie, koncentrujący się na gwiazdach, też styliści pracujący przy sesjach zdjęciowych. Właściwie byli w Polsce odkąd rozpoczęło się dziennikarstwo modowe i magazyny shoppingowe i tak dalej. Jeszcze też mamy pierwszą osobę, która w Polsce wykonywała ten zawód, czyli Monikę Jaruzelską. Ona pierwsza w Polsce, według mojego stanu wiedzy, pracowała jako stylistka. Więc właśnie, wracając do tych kilkunastu kobiet, one mnie tak przekonywały. Teraz mogę powiedzieć, że one też nie były pierwsze, ale to może za chwilę dodam jeszcze taki prapoczątek. Więc ja planowałam otworzyć sklep internetowy z ubraniami od projektantów, z pracami plastycznymi, również młodych autorów i być może jakimiś artykułami wyposażenia wnętrz, także takimi powiedzmy unikalnymi, będącymi rękodziełem, pracami artystów i tak dalej. Planowałam otworzyć taki sklep, bo podczas tego momentu poszukiwania pracy zajmowałam się trochę handlem internetowym. Więc wiedziałam, że to jest coś, czym mogę się zająć również zawodowo. Tak. Także planowałam otworzyć taki sklep. Dziewczyny, te kilkanaście osób bardzo mnie przekonywały do tego, żeby jednak się zająć tym czymś. Doradzaniem. Tak. I ja pomyślałam, zastanawiałam, w końcu pomyślałam, pisząc już biznesplan, z którym miałam wystartować, starając się o ten grant, pomyślałam, dobrze, to przecież mogę ująć w projekcie jedno i drugie. I tak zrobiłam. Dostałam dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozpoczęłam działalność gospodarczą, mając właśnie ten sklep internetowy, ale też stronę, na której proponowałam usługi stylizacyjne dla kobiet i mężczyzn. Już programy stylizacyjne skierowane do tych dwóch grup. I po krótkim czasie okazało się, że zainteresowanie jest tak duże, że po paru miesiącach zamknęłam ten sklep internetowy, bo nie chciałam jakby generować kosztu na początku działalności, czyli zatrudniać pracownika i tak dalej, a brakowało mi czasu na to, żeby zajmować się sklepem, bo pojawiło się sporo klientek i również klientów. I dziś powiedziałabym, że nie byłoby możliwe zorganizowanie mojej działalności zawodowej dziś w taki sposób, jak jest, gdyby nie te wszystkie wcześniejsze doświadczenia. Z mojego... Może jeszcze inaczej. Kiedy zastanawiałam się właśnie nad tą drogą zawodową, ja chciałam być dziennikarką prasową. We Wrocławiu, kiedy rozpoczynałam studia, nie był dostępny taki kierunek studiów. Nie chciałam innego miejsca, bardziej oddalonego od rodzinnych stron, więc wybrałam politologię, bo wydawało mi się, że skutecznie zastąpi to niedostępne wtedy dziennikarstwo, a rzeczywiście tak się stało, ponieważ w trakcie moich studiów została uruchomiona specjalność komunikacja społeczna i dziennikarstwo i tak się w rezultacie stało. Doktorat trochę można powiedzieć, że planowałam rzeczywiście go wcześniej, natomiast nie myślałam o takiej poważnej karierze naukowej, czyli nie myślałam nawet o kolejnych stopniach i później tytułach naukowych. Bardziej chodziło mi o to, że jeżeli po latach pracy praktycznej będę chciała komuś przekazać moją wiedzę i doświadczenie, to ten stopień naukowy doktora
tutaj będzie przydatny. Także bardziej ten doktorat był taki z myślą o przyszłości. Tak. No i teraz dalej pewnie upatrujesz tego związku. Znaczy może nie tyle związku, tylko takiej wewnętrznej jakiejś spójności, bo myślę sobie, że niejedna osoba miałaby taką poczucie straty, że ileś tam czasu zainwestowała w wykształcenie w jakimś kierunku, który tak naprawdę ma niewiele wspólnego z tym, co teraz zamierza robić na co dzień. No bo rozmawiamy o tej sytuacji, kiedy startowałaś. Dzisiaj możesz ocenić, to był świetny wybór, ale na początku czy nie miałaś takich obaw, że trochę idziesz w coś, co jest niezgodne z twoim wcześniejszym właśnie kierunkiem rozwoju? To od razu powiem, że często pada takie pytanie ze strony moich klientek. Pani ma jakieś takie wykształcenie z tym związane? Ja wtedy, pierwsze moje zdanie bardzo często jest takie, moje wykształcenie poszło bardzo daleko, ale w zupełnie innym kierunku. Aha. Właśnie. Natomiast już tak poważnie mówiąc, myślę, że nie byłoby we mnie otwartości i ciekawości, gdyby nie moje studia. Myślę, że gdyby nie zainteresowanie dziennikarstwem i praca w tym zawodzie, nie miałabym umiejętności rozmawiania z różnymi ludźmi na różne tematy, bo bardzo często przy ubieraniu nie jest to tylko ubieranie, tylko wychodzi po prostu o wiele więcej różnych kwestii i do tego jest potrzebne, moim zdaniem, nie tylko są potrzebne umiejętności i wiedza związana z kolorami i znajomość, gdzie co wisi, na jakim wieszaku i w którym kącie, ale też takie doświadczenie skoncentrowane na podejściu do człowieka, do jego potrzeb i tak dalej. Całą rozmowę z Iloną Niebał o tym, jak zostać stylistką, znajdziesz w 117 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Firma Ilony, można powiedzieć, zaczęła się od osobistego kryzysu, to znaczy Ilona nie mogła znaleźć pracy. Biznes mojego kolejnego gościa też zaczął się od kryzysu, ale trochę szerszego, a mianowicie od kryzysu gospodarczego. Posłuchaj, jak startował ze swoim biznesem przedsiębiorca z branży IT, obywatel świata, Michał Słowik. Historia była taka, że około 12 lat temu wyleciałem z kraju, a że pracowałem w branży IT, to mogłem sobie pozwolić na zbudowanie teamu, który działał w zupełności online, w zupełności przez internet. I na pewnym etapie okazało się, że mogę tak naprawdę pracować wszędzie, w dowolnym miejscu na ziemi. Więc zacząłem podróżować po świecie, zaczynając od Azji, to była Malezja, Tajlandia. Później wracałem znowu do Europy, troszkę zahaczyłem o Afrykę. No i któregoś dnia w końcu wylądowałem w tej nieszczęsnej Brazylii. A że akurat hulał kryzys w środku Europy i w Ameryce, i moje wszelkiego rodzaju biznesy, które opierały się o tą naszą gospodarkę europejską, zaczęły podupadać, to musiałem po prostu zrobić coś poza Europą. Brazylia była pod nosem, rynek był ogromny, było dużo szans w tym czasie. No i tak się jakoś zaczęło, że zaczepiłem się na tamtejszym rynku. Zarówno Chiny, jak i Brazylia to są rynki bumujące w szanse różnego rodzaju. Będąc w Brazylii można zobaczyć, że im na każdym kroku czegoś brakuje. I to są gospodarki dość bogate. Tam nie ma braku kapitału. Tam kapitał jest, ale im brakuje wszystkiego. Brakuje im, nie wiem, dobrych restauracji, brakuje im technologii, więc tam na każdym kroku widać coś, co można by polepszyć. Więc zdecydowanie są to rynki, na których warto wprowadzać innowacje, bo jest się tam często pierwszym. Początki, muszę powiedzieć, ja zawsze starałem się robić produkty innowacyjne, coś w zupełności. Dodam tylko na szybko, że ja działam w branży nieruchomościowej, w miesięcznych wynajmach nieruchomości. Jak zaczynałem tam i mówiłem, że ja będę wynajmował apartamenty przez internet, to ludzie się pukali w głowę. Mówili, kto ci wynajmie apartament przez internet? Przecież to ludzie muszą zobaczyć, muszą poczuć apartament.
Uparcie twierdziłem, że nie, tak się da zrobić i tak parłem. Dopiero po, myślę, 2 latach rzeczywiście to tak chapnęło, że po prostu ludzie zdali sobie sprawę i nie potrzebuję tego odwiedzać. I obecnie do 6 miesięcy ludzie wynajmują bez problemu apartamenty przez internet i widzimy tam przyszłość. Ale wracając do pytania, tak, początki innowacji były ciężkie i ludzie patrzą na ciebie często pod tytułem coś z tobą jest nie tak. Kosmita, tak. W ogóle nierealne, tak. Ale jak się mocno to po jakimś czasie ten szlak zatrze i są te plusy z bycia pierwszym, że tak powiem, na świeczniku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co zdaniem Michała Słowika przeszkadza, a co pomaga Polakom w robieniu biznesu za granicą, zapraszam do odcinka 105. Tam znajdziesz całą rozmowę. Mój kolejny gość też prowadzi firmę za granicą, ale tym razem impulsem do jej stworzenia nie był kryzys, można powiedzieć wręcz przeciwnie. Andrzej Samociuk pracował w Białymstoku w biurze podróży, które organizowało wycieczki rowerowe dla turystów z Niemiec. I na jednej z takich wycieczek poznał pewną sympatyczną turystkę, która później została jego żoną. Andrzej przeniósł się z żoną do jej ojczystego kraju, czyli do Niemiec, i założył tam własne biuro podróży. Natomiast okazało się, że nie do końca ten biznes przynosił takie przychody, jakich Andrzej oczekiwał. Potrzebował dorobić. Jak to się skończyło? Posłuchaj. Jak to w życiu bywa, znowu przypadek, prowadząc to swoje biuro podróży, musiałem znaleźć sobie dodatkowe zajęcie, gdzie mogę pracować jako firma, wystawiając rachunki, i tym zajęciem okazały się jazdy testowe dla zewnętrznej firmy, a jazdy testowe były dla Mercedesa. I jak to często wśród chłopaków jest, jednak ta fascynacja motoryzacją, może szczególnie niemiecką, zawsze była obecna. I dostałem właśnie też możliwość pracy w takiej firmie jako kierowca testowy. Na początku, to znaczy do dzisiaj brakuje mi tego, że nie jestem mechanikiem samochodowym. To na pewno by ułatwiło mi tą drogę, ale zacząłem jeździć. Zacząłem jeździć w tych jazdach testowych, zacząłem awansować i w pewnym momencie ktoś mnie zapytał, czy nie chcę spróbować swoich sił w branży szoferskiej. Zupełnie nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, czy mi się to będzie podobać, ale byłem na tyle zaciekawiony, że pomyślałem, kurczę, przecież mogę spróbować, nic się nie stanie. I tak się stało. Moim atutem w tej branży było to, że przez jazdy testowe znałem tak naprawdę wszystkie modele aktualnych tych samochodów i w samochodzie, w którym siedzę w tej chwili, to jest S-klasa, to są samochody, których obsługa wymaga, powiedzmy, przynajmniej przeszkolenia. Tych systemów jest sporo i klient, którego wozisz takim samochodem, oczekuje od ciebie, że ty nie tylko jesteś w stanie jechać do przodu i do tyłu, ale ty musisz te systemy obsłużyć, musisz przede wszystkim wiedzieć, co zrobić, jeżeli te systemy się zawieszają, bo umówmy się, w takim samochodzie podobno jest około 10 km kabli elektrycznych, więc wow. Tak. Tych samych sterowników, nawet w siedzeniu, które ma funkcję masowania, jest odpowiedni sterownik od tych poduszek masujących, jest sterownik od lusterek, od pola martwego. Ostatnio mieliśmy problem techniczny, mogę powiedzieć, nie pracuję dla producenta. Te elektryczne klapy bagażników nie zamykały się i nie można było ich zamknąć manualnie, bo związane to było z usterką sterownika. I się okazuje, że taki samochód jest przez kilka dni nie do użytku, dopóki informatycy nie poradzą sobie z tym problemem. Także to był mój argument, że ja te samochody, te systemy znałem i było mi łatwiej zacząć w tej firmie. Gdybym zdawał sobie sprawę, jak trudno jest stanąć na własne nogi, poradzić sobie i zaistnieć na tym rynku VIP-owskim, to prawdopodobnie nie podjąłbym się tego zadania po raz drugi. Ponieważ znałem produkt, poznałem, na czym polega ta praca,
zrozumiałem, czego oczekuje klient, ale właśnie stanąłem przed zadaniem, że zaczynam od zera. A przy tym założyłem, 2 punkty przyjąłem na początku. Po pierwsze taki, że nie będę niczym podwykonawcą, co ułatwiłoby mi start, ale z drugiej strony w dłuższej perspektywie zamknęłoby to dla mnie rynek na przyszłość. A druga rzecz, z tych klientów, których obsługiwałem dla poprzedniej firmy, mimo że były próby z ich strony jakby przeniesienia się do mojej firmy, czy oni, to klienci zaczęli mi podpowiadać, że mam założyć swoją firmę, że robię to lepiej niż inni, to założyłem, że nigdy nie zabiorę komuś innemu klienta, bo nigdy nie chcę być w takiej samej, w odwrotnej sytuacji. Jeżeli interesuje Cię, jak się pracuje jako szofer luksusowej limuzyny i jak podbijać serca bardzo wymagających klientów, polecam całą rozmowę z Andrzejem Samociukiem w odcinku 261. A teraz jeszcze jeden przypadek Polaka z zagranicy, dlatego że mój gość był świetnie zapowiadającym się bankowcem w Kanadzie, ale zrezygnował z tej kariery, żeby robić muzykę. Dzisiaj jest kompozytorem, producentem muzycznym, ma na koncie współpracę z takimi markami jak Nike, Audi, Google, BMW czy Heineken i jest znany w branży muzycznej jako Tommy Z. Pracowałem w banku przez 5 lat. Przez pierwsze 2 lata byłem w takim startupie, który bank zainicjował. Nazywał się TD MarketSite, bo to był bank TD. Może ludzie znają. TD jest bardzo dużym bankiem w Kanadzie i w Ameryce też teraz się pojawili. I oni wtedy zaczęli taki startup, który miał polegać na aukcjach internetowych. Czyli chcieli po prostu przeprowadzać aukcje internetowe na bardzo, bardzo duże zakupy. Więc na przykład bank kupuje ileś tam ton papieru, potrzebuje ileś tam ton papieru codziennie, więc na przykład pierwszy ich projekt to był, żeby zrobić aukcję internetową, żeby znaleźć ktoś, kto by dostarczał ten papier. Tam pracowałem 2 lata. W sumie było ciekawie, bo to nie był typowy klimat bankowy. A potem firma splajtowała po 2 latach i przenieśli mnie do banku. No i tam już zacząłem tak się zastanawiać, czy to jest naprawdę mój klimat. Bo powiem ci, że ja żyłem podwójne życie już w tym momencie, dlatego że byłem DJ-em w klubach w nocy w Kanadzie, w znanych klubach w sumie. W czwartek, piątek, sobota, niedziela. Do 4 do 5 nad ranem w klubie i potem rano zakładałem garnitur i szedłem do banku, nie? I powiem ci, że zaczynałem się zastanawiać po jakimś czasie, czy to naprawdę jest mój klimat, czy coś tutaj w duszy zaczęło mi szeptać, że być może spędzić całe życie tutaj trudno będzie sobie wyobrazić. Ja byłem w banku 5 lat i w 3. czy 4. roku postanowiłem, że zacznę rozwijać swoją działalność muzyczną. Więc miałem wtedy takiego przyjaciela, z którym zacząłem robić muzykę, otworzyliśmy studio i nie wiedziałem dokładnie, gdzie to będzie zmierzać, ale stało się coś takiego, co pokazało mi nową drogę, czyli drogę, którą mogę uciec od banku. I to właśnie było to, że miałem kolegę, który pracował w reklamach i on powiedział: słuchaj, słyszałem, że tam, że grasz, czy zagrałbyś na gali otwarcia premiery Xboxa? To była światowa premiera Xboxa. Powiedziałem: wow, bardzo chętnie. Super propozycja. No, taki duży namiot i bardzo fajny event. I po tej imprezie powiedział: ej, ale ty też robisz muzykę, prawda? Coś tam komponujesz, produkujesz? Ja mówię: tak, coś tam dziubiemy w studiu, nie? On powiedział: słuchaj, bo mam taką reklamę do Pontiaca Aztek. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście to auto, Pontiac Aztek. To jest prawdopodobnie najbrzydsze auto na świecie. O, przepraszam. Najbrzydszy to jest Fiat Multipla i nikt mu tego nie odbierze. Dobra, no to wyobraź sobie teraz, że wiesz, ktoś ci proponuje
skomponować muzykę do właśnie najbrzydszego auta na świecie, ja byłem zachwycony, prawda? Byłem zachwycony, na serio byłem zachwycony, ale nie wiedziałem, jak to się wszystko odgrywa, nie? Ale słuchaj, zrobiłem tą muzykę, tam jakieś poprawki były, to wszystko zajęło jakieś 3 dni i on mi po miesiącu wysłał czek, który tak naprawdę prawdopodobnie był wart 3 do 4 miesięcy pensji w banku. Wow. Za 3-4 dni w studiu. I to mi pokazało, że jednak jest jakaś taka droga, która nie wymaga, żebym był głodnym artystą, bezdomnym i próbował jakoś sprzedawać single za $1 czy za jakieś centy, że jest bardzo po prostu, że istnieje świat, w którym można siedzieć w studio i robić muzykę. Jest ktoś, kto ma na tą muzykę pieniądze i to jest świat, którego nie znałem, ale to jest właśnie ten świat, który pokazał mi, jak wyjść z banku i nie być bezdomnym i nie umrzeć z głodu. Cała rozmowa z Tomim Z w odcinku 237. Znajdziesz tam sporo cennych lekcji biznesowych ze współpracy z wielkimi światowymi markami. Mój następny gość też rozwinął swoją firmę na skalę międzynarodową i też współpracuje dziś z wielkimi markami. Tyle, że w jego przypadku nie chodzi o muzykę, tylko o e-commerce. Osiągnął w biznesie naprawdę bardzo wiele i docenisz te jego osiągnięcia jeszcze bardziej, kiedy się dowiesz, jak zaczynał. Posłuchaj, jakie były pierwsze doświadczenia biznesowe Tomka Karwatki, który razem ze swoim bratem Piotrem stworzył firmę Divante. Ja pochodzę z małej wsi i moi rodzice byli bardzo przedsiębiorczy. Jednym z objawów tej przedsiębiorczości było to, że mieliśmy tak zwane folie, czyli mieliśmy pomidory tak właśnie w takich foliach i z tymi pomidorami raz na tydzień jeździło się na targ. No i trzeba je było sprzedawać. Więc trzeba było rano wstać, zapakować się do syrenki, pojechać tam, 40-50 km na targ. No i to wszystko takie niby jakby okej, nic nadzwyczajnego. Natomiast moi rodzice, nie wiem, świadomie, podświadomie robili zawsze coś takiego, że po paru godzinach tam bycia na tym targu mówi, no to teraz musimy coś tam pójść, kupić, załatwić. Tomek, Piotrek, zostajecie sami, co sprzedacie, to wasze. O, rozumiesz? Niezła motywacja. Tak. No i faktycznie po tym żniwie tam oni znikali na pół godziny. Po tym żniwie z kolei ja i Piotrek szliśmy na zakupy. No i to było, wiesz, takie instant połączenie tego, że masz coś, czego ludzie potrzebują. Cena jest w zasadzie umowna. Zależy od rynku, który możesz obserwować. Dużo zależy od ciebie. Możesz mieć szczęście, możesz nie mieć szczęścia. Nie wszystko masz pod kontrolą, a później masz nagrodę. I to jest dokładnie biznes, nie? I to było super, nie? Bo to też uczyło porażki, tego, że wiesz, czasami nikt nic nie chciał kupić, czasami ktoś się targował. To wszystkie życiowe sytuacje później jakby na bazie tego, ale przede wszystkim chyba myślę takie poczucie sprawstwa. Że wiesz, jesteś ty, masz te kurcze pomidory, jak je sprzedasz, to super, jak nie, to nie, to jest tylko od ciebie zależy, nie? Nikt nie przyjdzie, wiesz, nie da ci tych pieniędzy, nie? To było super i to myślę, że to się też tak jakoś tam zaczęło. Fajne. A pamiętasz jakieś takie sytuacje realne z tej sprzedaży pomidorów, które, nie wiem, dzisiaj gdzieś ci przychodzą do głowy w jakichś sytuacjach, kiedy, nie wiem, negocjujesz z jakimś koncernem, a ty przynajmniej sobie, o Jezu, pamiętam, ten gość, który wtedy kupował pomidory na targu, zachowywał się dokładnie tak samo. Tak, są takie sytuacje. Pamiętam, że kiedyś byliśmy gdzieś, sprzedawaliśmy te pomidory czasami też tak po prostu jakby bez targu, bo nie było targu, a chcieliśmy je sprzedać. Jechało się wtedy do miasta, wiesz, rozkładało tą skrzynkę z tymi pomidorami. No i że stałeś w miejscu, które nie kojarzyło się ludziom ze sprzedażą pomidorów, no to ludzie mijali cię po prostu. Tak? I pamiętam, że kiedyś padliśmy na taki pomysł, że chyba mama i Piotrek, mój brat, zostali, a ja po prostu chodziłem z tą siatką z pomidorami i tam co róż do nich zachodziłem i kupowałem, jakoby oddalałem się i naganiałem tym samym klientów. I to jest dokładnie tak, co się dzieje w biznesie, bo
Bo pamiętam, jak w mojej poprzedniej firmie zaczynaliśmy sprzedawać usability i nikt nie chciał go kupić. Aha. I pamiętam, jak to było trudno tego pierwszego klienta nagonić, który chciałby kupić. I jak kupiliśmy to pierwsze, jak kupił to pierwsze, co zrobiliśmy, to wiesz, zrobiliśmy bardzo dużą taką kampanię PR-ową, że tak, tutaj pierwszy bank kupił audit usability i teraz to będzie lepszy bank. I pamiętam, ile banków się po tym zgłosiło. Nie? Więc to wszystko to jest takie, wiesz, zupełnie podstawowe zachowania, nie? Nikt nie chce być pierwszy, natomiast jak widzisz, że te pomidory znikają ze skrzynki, więc w domniemaniu muszą być świetne i ci ludzie wiedzą coś, czego ja nie wiem, no to chcę też w tym uczestniczyć, tak? Dobre. Pamiętasz swoje pierwsze pieniądze zarobione, ale nie na pomidorach, tylko w internecie? Tak, to była taka też zabawna sytuacja, bo robiliśmy właśnie z Piotrkiem dużo różnego softu. Aha. Zupełnie za darmo i po prostu na zasadzie, wow, fajnie by to było robić. I w pewnym momencie napisało do nas jakieś wydawnictwo, które mówi, kurczę, fajnie tam soft zrobiliście, a to był naprawdę jakiś malutki kawałek programiku. Chcemy to dodać do naszej książki, na płycie i no, byśmy chcieli kupić to. No i my tak mówimy, wow, no super, nie? I dobrze, że wtedy tak sobie pomyśleliśmy, no to może niech podadzą cenę. No i pamiętam, oni wtedy napisali, no to tak może 4000. I to wiesz, dla nas to wtedy były jakieś takie pieniądze w ogóle, wow, 4000 można zarobić na robieniu softu? To się dzieje naprawdę? Więc wiesz, dla nas to było po prostu jakiś kosmos, bo wtedy pewnie, wiesz, dorabialiśmy sobie gdzieś tam wakacje i zarabialiśmy, wiesz, przez całe wakacje typu 200 zł, no wow. Nie? Więc to był naprawdę życiowy strzał. No i wtedy sobie uświadomiliśmy, wow, to ktoś to chce kupić. No, ale to też taki trochę przypadek, nie? Z drugiej strony jednak, wiesz, to też taka w sumie prosta nauka, że jak chcesz coś robić, to po prostu zacznij to robić i jakby ta dobra karma gdzieś tam wróci do ciebie, nie? W pewnym momencie ktoś przyjdzie i ci zapłaci za to, bo to będzie dobre. Cała historia Tomka Karwatki w odcinku 170 Małej Wielkiej Firmy. Dowiesz się z tej rozmowy sporo o budowaniu firmy, która szybko rośnie, a mimo to ciągle pozostaje zwinna i potrafi szybko reagować na zmiany. To reagowanie na zmiany i radzenie sobie z porażkami pojawiało się w różnych rozmowach w Małej Wielkiej Firmie, między innymi wtedy, gdy moim gościem był szef firmy, która umożliwia osobom głuchym równy dostęp do dóbr i usług. Firma nazywa się Migam, a jej prezes Przemek Kuśmierek. To, co dzisiaj robimy, to jest zupełnie coś innego niż zaczynaliśmy na początku. W moim przypadku zaczęło się od grupy osób głuchych. Chciałem coś dla nich zrobić. Nie mam jakiegoś fajnego story, nie zakochałem się w głuchej, właściwie nie znałem żadnej osoby głuchej i to jest w sumie nudne, ale całe życie siedziałem w IT. Jeden z moich współpracowników powiedział, jak to fajnie jest głuchym w Stanach, a jak niczego w Polsce nie ma. No to co myślałem, to ponaprawiam to. No i 3 lata to naprawiałem, robiłem wszystko źle. Migam ma już prawie 5 lat. Od 2 lat mniej więcej wiemy, co robimy, od roku robimy to dobrze, więc długo nam zeszło, zaczem do tego doszliśmy. To jest nasz przypadek. Ale przypadek Nextbio, spółki, która w zeszłym roku, w tym roku wygrała Chivas The Venture w polską edycję, to oni weszli od produktu, naukowcy. Oni później zobaczyli, że ich rozwiązanie powoduje zmniejszenie chemii w naszej żywności i to jest dobre. Tak? Więc to zależy, kiedy o kim myślisz no ale tak jak we wszystkim chyba różnie to bywa. Tak? To zależy. Zawsze można powiedzieć, że to zależy. Powiedziałeś, że przez pierwsze 3 lata robiłeś to źle. Tak. Co było źle? Ojej. Słuchaj, przez pierwszy rok to ja w ogóle nie zajmowałem się nie tym językiem migowym, co trzeba. To znaczy? Każdy kraj ma własny język migowy, w Polsce są 2. Właściwie polski język migowy jest 1, ale w latach 70. wymyślono system komunikacji migowej. To jest taki sztuczny twór. Tak? Słyszący wymyślili dla głuchych i zrobili nakładkę, machano nakładkę, która używa polskiej gramatyki i gestów w języku migowym. No i nie znam 2 głuchych, którzy by tego używali. Ale słyszącym się jest łatwiej nauczyć, więc używają tego. Co ciekawe, kiedyś tam, teraz już jest lepiej, ale w telewizji kiedyś był taki starszy pan, który machał w rogu, on właśnie używał systemu języka migowego i głusi go nie rozumieli. Ojej. Więc zakumałem, że coś robimy źle, jak do zespołu dołączył Sławek, który jest głuchy. I on powiedział, Przemek, wszystko fajnie, tylko wszystko źle. A potem na przykład mieliśmy gazetę tłumaczoną na język migowy.
W ogóle fajną technologię zrobiliśmy, że tam było oparte o rozpoznawanie obrazu, robisz czemuś zdjęcie i wyskakuje ci tłumaczenie na język migowy. Fajna technologia. 0 klientów, tak? A gazeta miała więcej ściągnięć z chomika niż z naszej strony, więc po to zrobiliśmy, no to masę głupich rzeczy zrobiliśmy, za czym zakumaliśmy, że trzeba to tak trochę inaczej poukładać. No ale to tak jak w każdym startupie, pivoty. Cała rozmowa z Przemkiem Kuśmierkiem o tym, jak znaleźć sens życia, przetrwać porażki i zarabiać na naprawianiu świata w 188 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Przemek wyszedł od tego, że znalazł pewną grupę docelową i postanowił rozwiązać jej problem. Ale czasem nie musimy szukać pomysłu aż tak daleko. Czasem ten pomysł jest tak blisko nas, że aż trudno go zauważyć. Dobrym przykładem jest Arkadiusz Ferster, z wykształcenia historyk sztuki. Przez lata Arek robił jednak zupełnie inne rzeczy niezwiązane z kierunkiem swoich studiów, ze swoim wykształceniem. Pracował jako dziennikarz w prasie, w radiu, w telewizji. Później założył własną agencję Public Relations. Wszystko się zmieniło, kiedy przeszedł wypalenie zawodowe i zawał. Zostawił wtedy media i marketing i wrócił do dziedziny, którą zajmował się na studiach. Został przewodnikiem po Wrocławiu. Było tak, że w pewnym momencie znaczy to był proces, prawda? On stopniowo narastał. Tak jak ci mówiłem, najpierw odszedłem z dziennikarstwa, no właśnie dlatego, że czułem, że przestaję robić coś, co sprawia mi przyjemność i to staje się taką sztampą, prawda? Kolejny materiał, prawda, emitowany na antenie, który ja tak naprawdę mogłem zrobić z zamkniętymi oczami i czułem, że nie ma w tym dla mnie żadnego wyzwania ani wielkiej satysfakcji, ale to jeszcze nie było najgorsze, bo tak naprawdę właśnie kiedy z kolei przeszedłem na drugą stronę mocy, czyli właśnie kiedy zacząłem pracować mocno w PR-ze, no, co zawsze się łączy z marketingiem w większym lub mniejszym stopniu, to jednak było tak, że ja poczułem, znaczy w pewnym momencie doszedłem do takiego stadium, że ja budząc się rano czułem naprawdę fizyczny ból, że mam się podnieść z łóżka i pójść do pracy. Po czym szedłem do tej pracy, siedziałem tam 8 godzin i naprawdę, ja wiem, może ciężko w to uwierzyć komuś, ale ja odliczałem godziny, kiedy ja będę stamtąd mógł wyjść. A ponieważ to jest korporacja, to zwykle tak jest, że nie wychodzi się o 15, prawda? Tylko to się jeszcze przeciąga o parę dodatkowych godzin. Efekt tego był taki, że ja modliłem się, żeby nadszedł weekend. Jak przychodził piątek po południu, jak już wychodzimy o tej 19, 20 z pracy, ja naprawdę byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale ta radość trwała do następnego poranka. Jak ja się budziłem w sobotę, ja już czułem, jest weekend, ale pojawiała się myśl, kurczę, ale jutro już jest niedziela. Natomiast niedziela to był z kolei najgorszy dzień, bo ja całą niedzielę myślałem o tym, że nadchodzi poniedziałek i w poniedziałek po prostu ja znowu idę tam, w miejsce, do którego naprawdę nie chciało mi się iść, bo dawka stresu, te wszystkie historie, znaczy to skończyło się tak tym, że jako relatywnie młody jednak człowiek, tak, no ja z zawałem wylądowałem w szpitalu, po prostu jestem po zawale, bo z kolei ja jak coś robię to zawsze najlepiej jak potrafię, znaczy ja inaczej nie potrafię, jeżeli coś robię, to musi być zrobione perfekcyjnie, więc to sprawiało, że ja naprawdę przejmowałem się zawsze swoją pracą i tak jak mówię, no, takie były tego konsekwencje, więc kiedy nagle, prawda, przeczytałem artykuł, w którym ktoś powiedział mi, słuchaj, to nie musi być tak, możesz w życiu robić to, co lubisz, to ja chwyciłem się tego jak ostatniej deski ratunku, bo być może teraz byłbym po kolejnym zawale i już byśmy nie mieli okazji rozmawiać, bo na pewno bym nie odpuścił, tak? Bo na pewno bym dalej starał się robić to najlepiej jak potrafię, a tak no wszystko się zmieniło. Nagle robię coś, co sprawia mi nieprawdopodobną frajdę i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Okej, ja myślę, że niejedna osoba jest w podobnej sytuacji, to znaczy gdzieś nie do końca jest sama zadowolona i spełniona w tym, co robi, ale trwa w tej pracy, no bo to jest praca, która daje jej prestiż, daje jej pieniądze, pozwala bezpiecznie przeżyć od pierwszego do pierwszego. Więc co takiego się stało? Gdzie była ta kropla, która przelała czarę goryczy? Co sprawiło, że jednak stwierdziłeś nie, koniec z tym? Znaczy to, ja wiem, że to może zabrzmieć teraz paradoksalnie i śmiesznie trochę to, co powiem, ale tak naprawdę takim punktem zwrotnym był artykuł, który przeczytałem w jednym z miesięczników, nie będę tutaj ich reklamował, w każdym razie w jednej z gazet miesięczników. Przeczytałem artykuł, w którym pewna pani profesor opowiadała o tym, że czasami w życiu wydaje się nam, że jesteśmy skazani na to, co robimy, tak? Bo jeżeli jest tak, że ja od
kilkunastu lat jestem w PR-ze i w marketingu i pracuję z mediami, to właściwie po 15-20 latach człowiek dochodzi do wniosku, ja już nic innego w życiu robić nie mogę, bo po prostu na tym się znam, tutaj mam wyrobione kontakty, jestem wśród tych ludzi. Nie jestem w stanie nagle, prawda, zacząć robić czegoś zupełnie innego. I w tym artykule, nie pamiętam kto go napisał, to naprawdę był świetny artykuł, no zmienił moje życie. Ta pani profesor napisała bardzo ciekawą rzecz. Mówi, to jest nieprawda. Jeżeli czujesz, że nie do końca jesteś szczęśliwy z tego, co w życiu robisz, to odpowiedz sobie na pytanie, zadaj sobie pytanie, co chciałbym robić i co sprawiłoby, że czułbym się dobrze w tym, co robię. I ja zadałem sobie takie pytanie po przeczytaniu tego artykułu i doszedłem do wniosku, że to, co chciałbym robić, ma się nijak, znaczy nie ma związku z tym, co ja robię w tej chwili, tak? Czyli ja jakoś jestem zadowolony z tej mojej pracy, ona jest dobrze płatna, nie będę oszukiwał, tak? Zarabiam naprawdę przyzwoite pieniądze, wszystko jest super, tylko ja gdzieś mijają kolejne lata mojego życia, a ja czuję, że to nie jest to, co chcę robić. I wtedy zadałem sobie pytanie, czym chciałbym się zajmować? I odpowiedź była bardzo prosta. Znaczy odpowiedziałem sobie tak. Słuchaj, no skoro mija tyle lat twojego życia, a ty wciąż mieszkasz we Wrocławiu, to no sprawa jest ewidentna. Znaczy ty chcesz żyć w tym mieście, bo to Wrocław jest twoją miłością. Tak? Znaczy ja nie ukrywam, to jest miłość, jedna z miłości mojego życia oczywiście Wrocław. Nie jedyna, ale jedna i taka naprawdę, której pozostaje wierny od bardzo, bardzo dawna. Studiowałem historię sztuki, prawda? I no właśnie, prawda? Takim drugim było znasz się na sztuce, dokończyłeś twoim pierwszym wyborem, tak? Ja kończyłem potem jeszcze inne studia, ale pierwsze studia, jakie skończyłem w życiu, to była historia sztuki, czyli kierunek związany właśnie z architekturą, z miastem. Jak się studiuje historię sztuki, jest oczywiste, że ponieważ studiowałem ją we Wrocławiu, no to ta architektura Wrocławia, sztuka Wrocławia to było coś, co znałem na wyrywki, znaczy nie da się inaczej, prawda? Prawda, więc to była jedna rzecz. Do tego dochodził element tego, że ja lubię obcować z ludźmi i lubię opowiadać im o tym, co mnie interesuje. To znaczy mam taką chyba umiejętność nawet, że potrafię w sposób ciekawy opowiadać. Jeżeli coś mnie naprawdę ciekawi, to ja potrafię o tym ciekawie mówić. I tak właśnie jest i doszedłem do wniosku, że no tutaj optymalną pracą dla mnie jest bycie osobą, która opowiada o Wrocławiu, mam kontakt z ludźmi, jest w tym Wrocławiu i odpowiedź jest prosta. No, musiałem zostać przewodnikiem po Wrocławiu. Rozmowę z Arkadiuszem Fersterem znajdziesz w 130 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Link do tej rozmowy, jak również do wszystkich innych rozmów cytowanych w tym odcinku w notatkach na maławielkafirma.pl/327. Jest tam również prezent do pobrania, który przyda Ci się, jeżeli szukasz biznesowych inspiracji. Zapraszam do subskrypcji Małej Wielkiej Firmy w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Mateusz z Sandomierza nie zasubskrybował i ktoś zakosił mu rower sprzed sklepu. Przypadek? Nie sądzę. Włącz subskrypcję teraz. Trzymaj się. Do usłyszenia następnym razem.